W tym filmie pokażę Wam, jak robię notatki, jak mam rozplanowany swój system, który ułatwia mi tworzenie filmów na YouTube'a i bycie twórcą. Jeżeli muszę cokolwiek szybko zanotować, używam do tego dwóch aplikacji. Google Keep jest najważniejszą aplikacją do tego typu notatek i z niej korzystam w 95% przypadków. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że z poziomu widgetu na pulpicie telefonu tworzę szybką notatkę, w której coś zapisuję. Czasem są to luźne myśli, małe pomysły, a czasem notatki z tego, co czytam lub oglądam. Mogę zrobić także notatkę, dyktując ją. Wtedy zapisuje się dźwięk oraz robi się automatyczna transkrypcja. I często też robię zdjęcia czy screenshoty ważnych rzeczy i zapisuję je w notatkach. Google Keep ma 3 ogromne zalety dla mnie. Najważniejsza to taka, że aplikacja działa natychmiastowo, także zrobienie notatki zajmuje mi minimalną ilość czasu. Później te notatki łatwo można przeszukiwać na kilka różnych sposobów, na przykład po frazach, po kolorach, czy na przykład po rodzaju notatki. I trzecia istotna rzecz to notatki synchronizują się między moim telefonem i komputerem, także mogę je później szybko skopiować do Notion, już pracując na komputerze. I kolejne pytanie, które może Ci się pojawić w głowie, dlaczego nie używam do tego Notion, skoro tam wszystko docelowo zapisuję? Notion pod kątem szybkich notatek jest bardzo słabe. Interfejs jest dużo mniej przyjazny na telefonie, a także cała aplikacja działa dużo wolniej, bo cały czas potrzebuje dobrego połączenia internetowego. Więc jeżeli chciałbym coś tam zapisać, zajęłoby mi to dużo więcej czasu i to na pewno w dłuższej perspektywie zniechęciłoby mnie do notowania. Drugą aplikacją, której używam do szybkich notatek jest Samsung Notes. Tutaj niestety potrzebny jest odpowiedni telefon i z tej metody notowania przede wszystkim korzystam, kiedy coś po prostu chcę szybko zanotować, jak na kartce papieru lub swobodnie cokolwiek narysować. I wyciągam wtedy rysik z telefonu i notuję na zablokowanym ekranie wszystko, co przychodzi mi do głowy. Fajne jest także to, że ekran każdej notatki może być przewijany w nieskończoność, co ułatwia pisanie i rysowanie. Przejdźmy dalej. Czytanie książek. Kiedy czytam książki, robię to używając albo Kindle'a, albo aplikacji na telefonie. I w książkach zaznaczam wtedy najciekawsze fragmenty, które chcę zapisać, które mnie interesują. Na Kindlu i w aplikacji wystarczy palcem zaznaczyć dany fragment, następnie aplikacja Readwise synchronizuje wszystko automatycznie w tle i wszystkie notatki i podkreślenia z książek są kopiowane do Notion, gdzie mam oczywiście bibliotekę swoich książek. Jeżeli natomiast czytam książkę papierową, to do kopiowania ciekawych fragmentów wykorzystuję skaner, który jest wbudowany w apkę Readwise. Robię zdjęcia fragmentów książek, które chcę zapisać, wybieram tekst, który chcę skopiować, a następnie książkę, w której ma być zapisany dany fragment. I zaznaczone fragmenty, tak jak w przypadku Kindle, automatycznie zapisują się w Notion. I na tym etapie od razu wspomnę Wam o genialnej aplikacji, czyli Readwise, która jest mostem łączącym Notion z innymi aplikacjami. Dzięki niej nie muszę niczego kopiować i wszystko dzieje się automatycznie w tle. I na tą chwilę nie znam innej niestety alternatywy dla tej aplikacji, także jeżeli znajdziesz coś lepszego, to koniecznie napisz mi o tym w komentarzu pod spodem, a ja ten komentarz na pewno wyróżnię. Idziemy dalej. Czytanie artykułów i przeglądanie internetu. Tutaj pojawia się miejsce dla aplikacji Instapaper. Jest to aplikacja typu przeczytaj później. Nawet jeżeli znajdę w internecie jakiś ciekawy artykuł, to zazwyczaj nie czytam go w danym momencie, tylko zapisuję właśnie w tej aplikacji. I często jest tak, że rzucam okiem na tytuł artykułu, czasem czytam wprowadzenie i jeżeli tylko uznam, że może to być dla mnie interesujące, wtedy zapisuję. Wracam do niego w lepszym momencie, czyli wtedy, kiedy będę miał czas go przeglądnąć na spokojnie i zaznaczyć interesujące mnie rzeczy. I oczywiście czasem od razu czytam artykuły i robię zaznaczenia, ale z automatu każdy ciekawy artykuł na początku jest udostępniany do Instapaper. Kolejnym bardzo ciekawym miejscem, gdzie znajduję masę informacji, są newslettery, które subskrybuję. One trafiają wprost na mojego maila. Jeżeli chcę je dodać do Instapaper po to, żeby sobie je przeczytać później i zaznaczyć interesujące fragmenty, to po prostu klikam prześlij dalej w aplikacji Aquamail i wysyłam na swojego indywidualnego, dopisanego do mojego konta Instapaper maila i wtedy od razu ten newsletter pojawia się w aplikacji. Dzięki temu mogę zrobić zaznaczenia i te zaznaczenia trafiają do Notion. Podobnie robię z postami na Twitterze i dla osób, które jeszcze nie korzystają z Twittera, gorąco Wam polecam tą platformę, ponieważ tam jest ogromnie dużo wiedzy i jeżeli znajdę ciekawą informację, wystarczy, że tweeta, którego chcę zapisać, udostępnię do Instapaper. I w Instapaper jest fajne także to, że tworzy odnośniki do źródeł, więc szybko mogę wrócić do niego. I odkąd zacząłem gromadzić w ten sposób artykuły w Instapaper, stworzyłem dla siebie, mógłbym nawet powiedzieć, bardzo spersonalizowany
portal informacyjny, który daje mi wyłącznie informacje, których potrzebuję, bez zbędnych śmieci. Kolejnym źródłem cennych informacji, które mogą mi się przydać, są podcasty i aplikacją, której używam do odtwarzania jest Momento Podcast. Aplikacja, która pozwala jednym przyciskiem zrobić transkrypcję na przykład ostatnich 20 sekund, które wysłuchałem i to transkrypcja jest zapisywana w formie notatki z kodem czasowym podcastu i można ją bez problemu połączyć z Readwise albo bezpośrednio importować wszystkie w ten sposób zrobione transkrypcje do Notion. Jeżeli otworzę tak zrobioną notatkę w Notion, mam skopiowane zarówno ciekawe momenty, jak i w bardzo szybki sposób mogę ponownie przejść do wybranego fragmentu podcastu i go odtworzyć, co jest naprawdę ogromnym plusem. Jest to jedna z najlepszych i jedynych aplikacji tego typu, która obsługuje język polski. Muszę Wam tylko wspomnieć, w momencie nagrywania tego odcinka jest jakiś błąd w najnowszej wersji aplikacji i to uniemożliwia na telefonie zrobienie transkrypcji w innym języku niż angielski, ale wcześniej powiem Wam, że wszystko działało znakomicie, więc mam nadzieję, że błąd zostanie wkrótce usunięty. Ale przejdźmy dalej. Jeżeli oglądam jakiś film na YouTubie, najczęściej trafia on bezpośrednio do Notion, bo zazwyczaj do każdego oglądanego filmu robię bardzo dużo notatek, więc wklejam go od razu do Knowledge Hub jako osobną notatkę. I Knowledge Hub to miejsce, gdzie docelowo trafiają także notatki z Readwise. Wrzucam go jako embed video, także film mogę odtworzyć od razu w Notion i bez przechodzenia między Notion a ekranem przeglądarki mogę robić notatki. Jeżeli nie mam czasu na oglądanie danego filmu, a potencjalnie jest on ciekawy, kopiuję go oczywiście do Instapaper i tam czeka w kolejce do obejrzenia na później. Podobnie działam także z filmami, które oglądam w innych aplikacjach jak TED czy Nebula. Wszystko, co robię, opiera się na koncepcji cyfrowego mózgu, o której możecie przeczytać m.in. w książce Tiago Forte How to Build Second Brain, którą oczywiście gorąco Wam polecam, bo jest to dla mnie jedna z przełomowych książek pod wieloma względami. Tiago pisze, że ludzki mózg nie jest najlepszy w przechowywaniu informacji, natomiast świetnie radzi sobie w przetwarzaniu tych informacji. Dlatego na podstawie tego w aplikacji Notion stworzyłem miejsce na wszystkie notatki i informacje, które chciałbym zapisać i które wiem, że prędzej czy później wykorzystam w swoich filmach, kursach czy innych projektach, które planuję. Drugą koncepcją, którą obejmuje ten film, jest koncepcja pochodząca z książki Still Like an Artist Austina Kleona. To także książka z mojego topu 10 książek, które polecam każdemu. Austin Kleon pisze, że dobry artysta czy twórca rozumie, że nic nie bierze się znikąd. Cała twórcza praca opiera się na tym, co było wcześniej, więc jeżeli chcesz osiągnąć sukces na YouTubie lub w każdej innej twórczej pracy, którą wykonujesz, musisz wdrożyć u siebie ten proces, bo w innym przypadku zawsze w pewnym momencie napotkasz na problem z tym, że nie tworzysz nic oryginalnego. A jeżeli nie tworzysz nic oryginalnego, nie będziesz w stanie wybić się na YouTubie. Wiem, że nie jest to nic modnego, co chciałbyś usłyszeć, wpisując hasło jak wybić się na YouTubie, czy jak zostać YouTuberem. Jest to praca, którą niestety trzeba wykonać, żeby tworzyć coś wyróżniającego się. I dla potwierdzenia tego, co mówię, zachęcam Cię do obejrzenia filmu o Fordzie Coppoli. Opowiada w nim, jak przygotowywał się do nagrywania filmu Ojciec Chrzestny, który jest trzecim najlepszym filmem w historii amerykańskiego kina. I w nim pokazuje swój notatnik, tak zwany prompt book, gdzie zbierał informacje do filmu. I jak sam mówi, była to najważniejsza rzecz, która sprawiła, że film był tak dobrze zrealizowany i osiągnął taki sukces. Dlatego jeżeli nawet nie teraz, to wróć proszę do tego filmu i koncepcji, kiedy napotkasz problem u siebie z brakiem pomysłów, wypaleniem czy po prostu ze słabym rozwojem swojego kanału YouTube. I dzięki przepływowi nowych informacji mogę cały czas pracować nad swoimi projektami. Warstwa pierwsza to jest warstwa przechwytywania. W tej warstwie są aplikacje, które ułatwiają mi gromadzenie informacji, zbieranie tego, co może mi się przydać w przyszłości do moich filmów, kursów czy innych projektów. I podstawowym założeniem tej warstwy jest stworzenie systemu, w którym robienie notatek jest maksymalnie uproszczone, bo musi być to proces szybki, prosty i przyjemny, bo tylko dzięki temu utrzymuje ciągłość w notowaniu. I możesz się teraz zastanawiać, dlaczego zbieranie fajnych pomysłów i ciekawych informacji jest ważne, jeżeli nagrywasz filmy na YouTube lub robisz cokolwiek twórczego. Po pierwsze, idee, pomysły, które pokazuję w moich filmach, nie są niczym oryginalnym, tylko są remiksem
tego, co wcześniej przeczytałem, obejrzałem czy wysłuchałem. I do tego wszystkiego dodaję zawsze coś od siebie i łączę z tym, czym się zajmuję. Dlatego właśnie notowanie i zapisywanie jest dla mnie najważniejsze. I jeżeli zainteresował Cię Notion i temat tego, w jaki sposób robię u siebie na kanale remix treści, koniecznie obejrzyj jeden z filmów, który teraz Ci się wyświetlił.